Jezu, już myślałam, że nigdy nie trafię z tą ostrością. Zaszło mi ogólnie słońce, więc jakość jest jaka jest, ale muszę to dzisiaj nagrać, bo zaczynają się zajęcia. Teraz jak to oglądacie, już jestem po moich pierwszych 3 zajęciach, więc no to musi zostać nagrane teraz. Hej, Synanka, i dzisiaj opowiem wam, dlaczego potrzebujecie dziennika w swoim życiu, dlaczego to jest takie ważne i co to zmieniło w moim życiu. Polecam zaopatrzyć się w kubek herbaty, bo to będzie taki typowy przegadany filmik i polecałabym go włączyć raczej w tle do czegoś, niż oglądać moją twarz po prostu mówiącą, bo to jest nudne, a nie chcę, żeby cokolwiek was rozpraszało od tego, co mam do przekazania. Ogólnie tak 90% mojego dzieciństwa to czytanie książek napisanych właśnie jako dzienniki. Moja ulubiona seria ever to Ja Lucy od Kelly McCain, tak mi się wydaje. I opowiada ona o dziewczynie, dziewczyna opowiada o sobie. Mniej więcej ma 12 lat tam chyba i chce zostać projektantką mody. Bo pamiętam, że wtedy tak bardzo chciałam zostać projektantką mody. To było takie wielkie moje marzenie i w sumie, jakby nie patrzeć, jestem całkiem blisko tego, co sobie wymarzyłam jako dzieciak. Swoją drogą nawet kampus, na którym studiuję, jest bardziej skierowany ku modzie niż designowi in general. Dlatego i to mi stworzyło taką iluzję w głowie, że pisanie dziennika to jest właśnie opisywanie swojego życia co do jednej małej sytuacji, która się zdarzyła i dekorowanie tego czasem wpisami na zapłakanym papierze toaletowym. Swoją drogą, to jest bardzo dobry pomysł na projekt, moment muszę go zapisać. Wiadomo, miałam wtedy 12 lat i jedną szarą komórkę, ale ta idea ciągnęła się ze mną dość długo. I tak próbowałam pisać te dzienniki i przestawałam po tych 2 dniach, bo kto ma czas na to, żeby opisywać swoje życie jeszcze raz? I jakby co nam to daje? Oprócz tego, że w przyszłości możemy sobie przeczytać to jeszcze raz i pomyśleć, o Boże, sami byliśmy głupi. I spoko, może coś wtedy z tego wyciągnę, ale ja jestem tym typem, który chce zobaczyć efekty teraz, a to mi tego nie dawało. Potem przyszła era bullet journali, która w sumie trwa nadal i ja też zaczęłam prowadzić swojego bullet journala. Wrzucałam go w ogóle na Tumblra i stał się tam dość popularny, więc możliwe, że się na niego napotkaliście. I powiem wam, to było super. Szczególnie kiedy efekty były bardzo ładne. Ale czy to coś zmieniło w mojej produktywności? Może trochę. Nauczyłam się trzymać list zadań, ale to w sumie tyle, bo to wszystko się dało, jak zaczynało mi brakować czasu. W sensie, jak nie mogłam zrobić aesthetic spreadu, to wtedy miałam wymówkę, że no nie mogę zrobić tej listy, bo nie mogę jej wrzucić tutaj, bo nie wiem, jaki będę miała spread, jakie będę miała zdjęcia wydrukowane, co będę chciała tam napisać, więc no nie pisałam nic i moje życie zaczęło się sypać i przez to, że moje życie zaczęło się sypać, miałam mniej czasu na robienie bullet journala, więc miałam za to jedną rzecz, która mi bardzo pomogła w bullet journalu, czyli gratitude log. Nie wiem, tak to się wymawia. W każdym razie każdego dnia zapisywałam sobie tam kilka rzeczy, za które jestem wdzięczna tego dnia. I to mi pomogło zmienić tryb myślenia na taki bardziej jak mam teraz, czyli szukania pozytywów wszędzie. I to mi pokazywało, że nieważne jaki zły byłby ten dzień, zawsze miałam coś, co było dobre, co dawało mi nadzieję na lepszą przyszłość. Potem powoli zaczęłam tam zapisywać moje przemyślenia na temat życia i moich emocji i tak dalej. I w pewnym momencie stwierdziłam, że nabrało do takiego poziomu, że nie mieściło mi się to po prostu w budżo i potrzebowałam osobnego dziennika do czegoś takiego. Więc kupiłam tego Moleskina, który jest ze mną już 2 lata. I jeśli jesteście takim paper freakiem jak ja, to jeśli raz spróbujecie Moleskina, to nigdy nie przejdziecie na żaden inny notes. Zaczęłam mój bullet journal w Moleskinie i no nie mogłam przejść na żaden inny, więc teraz jestem wskazana na wydawanie grubej sumy pieniędzy na notes. Ale trzyma się 2 lata i pisze się w nim doskonale i czekam na moment, w którym mogę w nim pisać, więc to jest dobra rzecz, jeśli macie problem z pisaniem w zeszycie, bo próbowałam kiedyś pisać w takim zwykłym zeszycie i no nie dawało mi to przyjemności, bo zwykły zeszyt, trochę tak jak w szkole, nie? A tutaj mam osobny notes, w który zainwestowałam i który ma bardzo dobrą jakość papieru
i bardzo dobrze się w nim pisze, no i jak tu nie pisać, nie? Zaczęłam klasycznie od opisywania dnia, ale im dłużej pisałam, tym bardziej przechodziło to wszystko właśnie w takie przemyślenia i opisywanie dnia bez wchodzenia w szczegóły, ale bardziej pod względem emocji. To mnie nauczyło, kim jestem i jak reaguję na konkretne rzeczy praktycznie od razu, bo nie myślałam w kategoriach tego, co się wydarzyło, ale tego, jak reagowałam i jaki to ma wpływ na przyszłość na przykład, albo co to może zmienić. Jednym z moich największych błędów podczas prowadzenia dziennika było zapisywanie za dużo negatywnych rzeczy, takie przeciwieństwo gratitude loga, bo wiecie, mówi się, że powinno się zapisywać negatywne rzeczy i w sumie się z tym zgadzam, ale wiecie, diabeł tkwi w szczegółach, nie? I teraz zależy, jak zapisujecie te negatywne rzeczy, bo jeśli za bardzo skupiacie się na tym właśnie, co się wydarzyło złego, tak, że nie widzicie żadnego innego rozwiązania, to robicie to źle. Zapisując to wszystko sprawiacie, że to jest rzeczywistość, że to jest tak naprawdę jedyna prawda, bo zapisujecie to na kartce niezmywalnym tuszem, więc musi tak być, nie? Od pewnego czasu staram się zapisywać wszystko pozytywnie, żeby miało pozytywny wydźwięk, bo wiecie, wszystko się kiedyś skończy dobrze, a szczególnie jeśli zapiszecie to na kartce i niezmywalnym tuszem właśnie, to będzie wasza jedyna rzeczywistość, tak? Że będzie dobrze, a nie, że teraz jest źle. Teraz tak, jeśli będziecie czytać te rzeczy, które zapisaliście negatywnie później, to zorientujecie się, że tak naprawdę wszystko się skończyło dobrze, albo miało wpływ na was taki, że ostatecznie wyszliście na tym na dobre, bo sobie z tym poradziliście, albo po prostu zmieniło to wasze spojrzenie na świat. Poza tym w takim chaosie przychodzą wam do głowy najlepsze pomysły, bo wasz mózg próbuje się czegoś tak desperacko łapać i jakby spoko, możecie zostawić ten chaos sobie w dzienniku, zajrzeć do niego potem, tylko że to nie rozwiązuje żadnych waszych problemów, bo zostajecie cały czas z tym chaosem w głowie, który technicznie macie zapisany, ale nie rozwiązaliście problemów, więc to się będzie was trzymać tak dobre parę dni, dopóki nie wrócicie do tego, nie popatrzycie na to ze świeżą głową. Ale taka próba rozwiązania problemu, bo nikt od was nie oczekuje, że w momencie ataku paniki będziecie w stanie napisać doskonały plan tego, jak macie żyć swoje życie dalej, to jednak sama ta próba daje wam już bazę do tego, że czujecie, że macie większą kontrolę nad swoim życiem, a nie, że wasze myśli wciąż nie są uporządkowane i nie ma to żadnego sensu dla was. Bardzo mi pomaga, i uwaga, to będzie mega dziwne, ale bardzo mi pomaga takie rozdwojenie siebie na dwie osobowości. Hear me out. Zauważyłam, że najlepsze efekty z dziennikowania miałam wtedy, kiedy pisałam do siebie z perspektywy trzeciej osoby i nigdy nie mogłam zrozumieć, dlaczego to działa i chyba ostatnio w końcu do tego doszłam. Wiecie, jak się mówi, że nie powinno się łączyć pracy i życia? To znaczy mieć osobny pokój, biuro na pracę, albo mieć osobny notatnik, tylko przeznaczony do tego, żeby mieć tam listy do zrobienia, do organizacji życia. No ja nie mogę sobie pozwolić na osobne biuro, bo mam tylko jeden pokój, prawda? A nie chcę też kupować kolejnego dziennika, bo to jest taka moja jedna baza dowodzenia i mam tam wszystko i tak mi się najlepiej pracuje. Więc korzystam z tej rady tak, że dzielę siebie na dwie różne osoby. Więc istnieje Danka, która robi rzeczy, ale ma też ataki paniki i załamania nerwowe, ale jest też druga Danka, która nad tą pierwszą Danką czuwa i tłumaczy jej, co ma robić dalej i że to wszystko się uda i powiedzmy daje jej takie zadania na potem, taki menadżer, nie? Czyli załóżmy, że Danka pierwsza przechodzi atak paniki, ma załamanie nerwowe, tak jak wspomniałam, nie? I wtedy wchodzi Danka druga przez ten dziennik i tłumaczy Dance pierwszej, że co ma zrobić, w sensie ma zrobić to i to i tego się trzymamy teraz, atak paniki przejdzie za chwilę, nie przejmuj się. Ale wiecie, gdyby była tylko jedna Danka i Jezus, to brzmi wszystko tak sekciarsko, ale gdyby była tylko jedna Danka, to obie Danki, te wewnątrz mnie, prawda, miałyby atak paniki w tym samym momencie, więc kto im teraz pomoże, nie? Bo przyjaciele, niby są przyjaciele i rodzina od tego, ale oni też mają swoje życie i czasem trzeba sobie poradzić samemu ze sobą, nie?
Więc takie rozdzielenie siebie na dwie różne osoby, z czego jedna właśnie nie jest podatna na te ataki paniki aż tak, jest bardzo dużym ułatwieniem w życiu. Pamiętajcie, że ja to wszystko sobie wyrobiłam przez 2 lata, jak nie więcej. I wy też macie inne procesy myślowe, inaczej może u was działać, może potrzebujecie innej formy prowadzenia dziennika, bo moja jest bardziej skierowana właśnie do emocji, do tego, żeby je mniej więcej kontrolować i kontrolować moje myśli. A wy na przykład możecie potrzebować dziennika, żeby zapisywać pomysły w bardziej zorganizowany sposób i na podstawie tego próbować zrozumieć samych siebie, bo ogólnie uważam, że dziennik jest po to, żeby mieć świadomość tego, kim się jest i wiedzieć, jak reagować na niektóre sytuacje, biorąc pod uwagę to, czego się nauczyliśmy z oglądania samych siebie, przez to, że możemy wrócić do wpisów sprzed, powiedzmy, paru miesięcy i zrozumieć, co zrobiliśmy wtedy nie tak. Tak samo jak możemy na bieżąco napisać to, co się wydarzyło i popatrzeć na to właśnie z perspektywy trzeciej osoby i próbować zrozumieć, co dzisiaj poszło nie tak i jak mogę to poprawić jutro. Zależy mi na tym, żebyście przez to, co mówię teraz, przeanalizowali swoje własne procesy i podeszli do dziennikowania na swoich własnych zasadach, ale z tym nowym zrozumieniem formy, dlaczego potrzebujecie tego dziennika. Zawsze to powtarzam i będę to dalej robić, ale nie musicie słuchać w 100% tego, co ja mówię. Możecie robić rzeczy przeciwne, możecie wykorzystywać to, co ja robię i stwierdzać, że to jakby w ogóle nie ma sensu. Chodzi o to, żebyście na podstawie tego zrozumieli siebie i zrozumieli to, co u was działa najlepiej. I próbowali odnaleźć siebie, a nie być kimś, kim nie jesteście. Tylko też pamiętajcie, że nigdy nie odnajdziecie siebie, jeśli nie będziecie próbować nowych rzeczy. Jeśli podobał wam się ten film... Jeśli podobał wam się ten film, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i zaobserwujcie mnie na Instagramie, bo w przyszłości będzie więcej filmów tego typu, mam nadzieję. I może wszyscy razem w końcu zrozumiemy, jaki jest sens życia i kim jesteśmy, do czego zmierzamy. Pa!